Lekcja 3. Adobe Illustrator. Koncepty mebli i dodatków. W tej lekcji wykorzystamy model Firefly i zobaczymy, jak działa w czasie tworzenia wektorów. Stwórzmy sobie nowy plik. Niech to będzie znowu Full HD 1920 na 1080. Nazwijmy go i zaczniemy od stworzenia jakiegoś dodatku do wnętrza, korzystając z opcji wpisywania tekstów, tak żeby uzyskać jakiś kształt. Tak samo jak w Photoshopie, potrzebne nam będzie okno, gdzie będziemy mogli wpisywać nasze polecenia, a także edytować je. Jeśli nie jest widoczne na samym początku, możemy je szybko przywołać. I to okno będzie naszym oknem podstawowym. Zaczynamy od stworzenia lampy, więc tworzę zaznaczenie mniej więcej tej wielkości, jakiej wielkości będę chciała uzyskać lampę. Otworzę sobie ten narzędziownik i wpiszę polecenie, cały opis dla lampy. Klikamy generuj w opcji beta, czekamy. Na początku nie zmieniamy ustawień, żeby zobaczyć, jaki efekt będzie po wpisaniu naszego zapytania bez żadnych zmian, a za chwilę zaczniemy zmieniać. I tak wyglądają 3 początkowe przykłady. Stworzyliśmy 3 lampy. Oczywiście, jeśli nas nie satysfakcjonują, możemy dalej tworzyć kolejne albo zacząć coś zmieniać. I na początku może ustawmy sobie ilość detali, żeby zobaczyć, jak będzie wyglądało w przypadku większej ilości detali, z tym, że musimy pamiętać, że przy takiej dużej ilości detali wygenerowane obrazki będą przypominały strejsowane zdjęcia i nie będą czystymi wektorami. Więc w zależności od efektu, jaki chcemy uzyskać, możemy sobie na to pozwolić, lub jeśli chcemy stworzyć czysty, minimalistyczny, dobrze wykreślony wektor, no to wtedy lepiej zostawić mniejszą ilość tej dokładności detalu. Zobaczmy efekty. Jak widać, w tym przypadku poza ich pojedynczą lampą stworzone zostały dodatkowe obiekty. Możemy im się przyjrzeć z bliska. Detali jest zdecydowanie więcej niż w tym początkowym zapytaniu, ale znowu te wyniki są dla nas tylko punktem wyjścia, więc nie są one ostatecznym efektem i możemy na przykład na ich podstawie, na ich bazie wykreślić sobie dany kształt, jeśli przypadnie nam do gustu, edytować go i dalej bawić się tą formą. Zmieńmy sobie może jeszcze ustawienia, żeby zobaczyć, jakie mamy opcje. I powiedzmy, że zostawimy sobie ten wynik i dodamy kolejne zaznaczenie, ale w tym przypadku będziemy chcieli, żeby w tym zaznaczeniu pojawiła nam się zupełnie inna rzecz. No i w tym miejscu zostawimy sobie ustawienia subject, zmienimy nasze zapytanie, wpiszemy od nowa skrzynia na zabawki i może odznaczymy tutaj Match Active, tak żeby nie nawiązywał nam stylem do tego, co już na naszej scenie się znajduje. I zmienimy też ilość detali na mniejszą opcję i zobaczymy, jakie będą wyniki. OK, i było zgłoszenie, że nasze polecenie jest zbyt długie, skomplikowane, nie do przetworzenia, więc możemy je nieco uprościć. Tutaj w międzyczasie widzimy, jak pojawiają się szkice i potem przekształcają się one w końcowy efekt. Oczywiście, jeśli jakiś efekt nas satysfakcjonuje, możemy go ocenić, dokładnie tak samo jak w Photoshopie.
tak żeby mogło to wpłynąć na późniejsze działanie. Jeśli jakiś element nam się spodobał, możemy go powielić za pomocą lewego alta, duplikując dany kształt. W związku z tym, że pracujemy na wektorze, możemy go dowolnie skalować, więc przygotowujemy sobie taki zestaw na później i stwórzmy jeszcze kilka odpowiedzi, bazując na dowolnym obiekcie. Stwórzmy jeszcze 2 opcje skrzyń. Otrzymaliśmy kilka opcji. Powiedzmy, że jedna z nich znowu zostanie przez nas zaakceptowana, ale chcielibyśmy też stworzyć coś nawiązującego stylem do na przykład tego początkowego wyniku, więc znowu duplikujemy to, co nam się podoba. Użyjemy sobie dla skrzyni podstawowej opcji Pick Styles i zaciągniemy referencję z tego bazowego, początkowego wyniku. Poczekamy, aż doda się do ustawień. Możemy jeszcze ustawić ilość szczegółów. Tutaj tych szczegółów może dodamy minimum i ponownie tworzymy wariacje. Wyniki nie są jeszcze idealne, więc dobrze by było dopisać styl, żeby jeszcze doprecyzować, o co nam chodzi. Więc może tutaj jeszcze zmienimy wejście i dopiszemy, żeby tu jednak był pastelowy styl, pastelowa paleta. No i oczywiście w przypadku generowania tego typu wyników musimy poświęcić dużo czasu, przetestować wiele opcji i wygenerować wiele wariacji, żeby osiągnąć satysfakcjonujące nas efekty. Im dłużej przy tym posiedzimy, tym te efekty będą lepsze, ale trzeba też o tym pamiętać, że nie wszystkie są takie, na jakie liczymy, więc nie ma też się co zniechęcać. W przypadku, kiedy na przykład sam kształt pasuje, ale nie do końca pasuje nam jeszcze ilość dodatków, elementy albo tak jak tutaj paleta, możemy połączyć działanie sztucznej inteligencji z narzędziami wbudowanymi w Adobe Illustrator i w tym przypadku nic nie stoi na przeszkodzie, żeby korzystając z zaznaczenia zmienić całą kolorystykę naszego obrazka, tak żeby dopasować go do tego naszego głównego, wyjściowego zamysłu. No i jeśli efekt jest satysfakcjonujący, możemy jeszcze wyjąć z grupy ten nasz obiekt, tak żeby był już niezależny i żeby wygodnie się z nim działało. No i mamy obiekt pasujący do naszego stylu, plus kilka obiektów w innych stylach i też możemy sobie później z nich korzystać jako z naszych konceptów. Ale poza tworzeniem pojedynczych obiektów możemy też stworzyć na przykład wizualizację całego wnętrza i w tym celu ponownie tworzymy zaznaczenie. Możemy je sobie stworzyć na nowej warstwie. Na przykład tutaj. I piszemy kolejne polecenie. Niech to będzie
rzut izometryczny. Na początku wpisuję długie hasło. Jeśli będzie trzeba, nieco je przytnę. No i to, co musimy tutaj zmienić, to subject zmieniamy na scene, tak żeby stworzyć całą scenę. Klikamy i czekamy na efekty. Tutaj w ustawieniach mamy cały czas ustawienia takie jak poprzednio, więc za chwilę będziemy mogli je zmienić, jeśli wyniki nie będą satysfakcjonujące. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało z bliska po odznaczeniu. Znowu, są to dość malownicze elementy. Gdybyśmy przyjrzeli się ilości użytych elementów, to jest ich rzeczywiście dużo, więc wybierzmy jeden najprzyjemniejszy, może ten. Powielmy i zmieniając ustawienia, stwórzmy nieco mniej skomplikowany, jeśli chodzi o ilość detali, wynik i być może w tym miejscu dobrze by było też użyć ustawienia Match Active, tak żeby uwzględnić style i zobaczmy, jaki będzie efekt w tej sytuacji. I tutaj widzimy, że w momencie, kiedy zaznaczyliśmy maczowanie, to nowe wyniki są rzeczywiście podobne do tego wyniku głównego, tego początkowego, mniej więcej do całego stylu. Więc jeśli uda nam się osiągnąć wizualizację, koncept pasujący do tego, jakie mamy zamierzenia, do stylu, jaki chcemy osiągnąć, czy przypadnie nam zwyczajnie do gustu, to możemy za pomocą tego maczowania tworzyć kolejne opcje, a jeśli uznamy, że chcemy jeszcze poeksperymentować, no to tutaj najlepiej jest odznaczyć te ustawienia i zobaczyć, co wtedy stanie się z naszym wynikiem. Ja przetestuję kilka opcji, tak żeby wykonać przynajmniej jeszcze dwie inne wizualizacje. I w tym przypadku odznaczę mecz i być może przetestuję opcję dla kolejnego z użyciem Pick Styles, korzystając z tej skrzyni, nie zmieniając zapytania, ewentualnie zmieniając ilość detali, a następny wypuszczę zupełnie bez żadnego maczowania, bez żadnego dodatkowego stylu, nie korzystając z tego, co mam obecnie na scenie. Wszystkie efekty zbliżone do skrzyni na górze. I ostatni z tych przykładów będzie z użyciem tego samego początkowego zapytania, ale z odznaczeniem wszystkich opcji, więc odznaczymy mecz. Nie będziemy korzystać z żadnego stylu, więc wyczyścimy go. Zmienimy ilość detali na minimalny i może jeszcze dopiszemy tutaj filmik. I zobaczymy efekty. I w ten sposób powstało kilka kolejnych wizualizacji. Znowu stworzymy z nich zestaw i bazując jeszcze na tworzeniu sceny, wygenerujemy jeden podgląd, jeden koncept
domu na zewnątrz i dodamy do niego kilka elementów, bo tutaj w przeciwieństwie do Photoshopa nie musimy wpisywać poleceń usuń czy dodaj. Wpisujemy tylko to, co się ma pojawić dodatkowo. Więc znowu zaznaczenie. Tutaj może sobie stworzymy większe zaznaczenie i wpiszemy bez korzystania z tego, co na scenie się już znajduje, że potrzebujemy wizualizacji domu na zewnątrz. Niech to będzie dom może nowoczesny. I tutaj kilka efektów. Mamy opcję z większą ilością detali i opcję minimalistyczną. I możemy na przykład w tej opcji dodać coś, czego potrzebujemy, więc zaznaczamy, w jakim miejscu chcemy dodać obiekt lub obiekty. Ja dodam 2. Tutaj skorzystam z opcji korzystania ze stylu, więc wpiszę sobie to, co będę chciała stworzyć, więc subject, drzewo i krzew. Pożyczę sobie styl, tak żeby dopasował mi się do wyniku głównego i tworzymy wynik. I w taki sposób tworzymy elementy dodatkowe. Jeśli potrzebujemy coś dodać, wpisujemy, co to ma być i możemy działać. Oczywiście możemy przesuwać elementy do przodu, do tyłu, łączyć, zmieniać. Im mocniej skomplikowany kształt, tym więcej będzie z nim zabawy, ale jako koncept spokojnie da się go wykorzystać. Oczywiście możemy usuwać, edytować. Pełna dowolność w tym momencie. I możemy tych opcji stworzyć tak dużo, jak tylko potrzebujemy. Ale to nie wszystko. Co jeszcze możemy wykonać sobie w samym Adobe Illustrator? No, chociażby możemy stworzyć ikonę, albo możemy pomyśleć o tworzeniu, o jakimś wzorze. Przejdziemy do tego, tylko powielimy sobie przestrzeń. Wyłączymy opcję przesuwania obiektów i przesuniemy, powielając sam obszar roboczy. Przeniesiemy tutaj te dwie główne wizualizacje, a tutaj dodamy jeszcze opcję tworzenia ikon. Ikona może się nam przydać, więc dobrze wiedzieć, jak ją stworzyć. Cały matboard przygotujemy sobie tutaj w 2 częściach. I w jaki sposób możemy tworzyć ikonę. Ikonę tworzymy znowu poprzez zaznaczenie, czyli wszystko tutaj tworzymy za pomocą zaznaczenia, tylko że w typie nie ustawiamy subject, a ustawiamy icon i wpisujemy, co chcemy stworzyć. I w tym przypadku czasami fajne efekty są wtedy, kiedy
damy mniej detali, dzięki czemu te nasze wektory będą czystsze i lepiej wykonane. Ale zobaczmy na ustawieniach wyjściowych, gdzie detali nie jest zbyt dużo, ale nie jest też minimalna ilość. Nie korzystamy z żadnego stylu, nie maczujemy do niczego. Chcemy wypuścić ikonę drzewa. Stworzymy sobie kilka takich ikon. Gdybyśmy chcieli, żeby te ikony tworzyły jakiś zestaw, wtedy koniecznie używalibyśmy pikowania albo maczowania. Ja w tym przypadku nie potrzebuję tego. Zależy mi na tym, żeby stworzyć kilka ikon drzew, zmieniając tylko i wyłącznie ustawienia detalu, ilości detali. Więc stworzę kilka opcji jako takie szkice do modelowania 3D. W przypadku mniejszej ilości detali nie wyszło to wcale lepiej, więc tutaj też testy są ważne i to poszukiwanie. I może jeszcze jedno drzewo z największą ilością detalu. I oto otrzymane efekty. Znowu wybierzemy sobie kilka i mamy zestaw drzew. I ostatnie, co możemy przygotować i co może nam się przydać w momencie, kiedy chcemy przygotować sobie koncepty, to koncept jakiejś tkaniny, wzoru, czegoś, czym możemy obić nasze meble albo użyć jako zasłony, więc przygotujemy sobie pattern. I na koniec stwórzmy sobie wizualizację jakiejś przykładowej tkaniny, czegoś w stylu zasłony i dodatkowo tapety. Więc dwa takie przykłady. Tutaj mniej więcej sobie zaznaczymy podział, tak żeby stworzyć kilkuelementową kompozycję. Jest to tylko koncept, więc nie musimy przejmować się szczegółami. Najważniejsze, żeby pokazać sam zamysł. To będzie nasza zasłona na oknie. I na niej stworzymy wzór do pokoju dziecięcego, żeby zostać w klimacie całej sceny. Zaznaczamy elementy. Tutaj zmieniamy na pattern. I musimy wpisać znowu polecenie, żeby stworzyć coś pasującego do naszej sceny. Ja może też skorzystam z opcji maczowania. I oto wyniki. Możemy jeszcze sobie zmienić tutaj ustawienia presetu. Nie ma ich dużo, ale zmienimy na pastelowy. I limit dajmy może do 15. Tutaj mamy całkiem przyjemne efekty. Jak widać na początku są one przypadkowe. Im więcej podejść, tym większa szansa na uzyskanie ciekawego wyniku. I musimy też pamiętać o tym, że we wzorze możemy też zmieniać wszystko, możemy na tym wzorze dalej działać, możemy też zmieniać skalę, więc za chwilę zmienimy sobie jeszcze skalę, a żeby stworzyć kilka tych opcji zasłon i przejdziemy do tapety. I zostawię kilka najlepszych. A tutaj widzę, że jest potencjał, ale chciałabym zobaczyć, jak będzie wyglądał w opcji przeskalowanej, albo na przykład tutaj. Więc możemy skorzystać
z edycji, wchodząc w ustawienia skali, skalowanie i tutaj koniecznie zaznaczamy, żeby nie przekształcał się sam obiekt, czyli żeby został dokładnie taki jak jest, ale żeby nam się przekształcał nasz wzorek. Ewentualne efekty też mogą nam się zmienić. No i tutaj w zależności od potrzeb ustawiamy, czy chcemy mieć większą, gęstszą opcję, czy chcemy, żeby te elementy pojawiały się rzadziej. Tutaj decydujemy o wielkości i dopasowaniu. Mówimy o wzorze, więc jeśli edytujemy ten kształt, to oczywiście wewnątrz mamy jego dalszy ciąg. Możemy też skorzystać z opcji edycji, zaznaczając dany element, przechodząc do Object, Pattern, Edit i tutaj możemy zmienić poszczególne elementy, zmienić kolorystykę, czy dopasować według naszych potrzeb całość, chociażby zaznaczając i zmieniając sposób wyświetlania, ilość elementów, usuwając coś, jeśli nie jest Zacznę od usunięcia tła. I tych elementów, żeby się nie pojawiały w tej kompozycji i zamiast nich dodam jakieś liście. I w ten sposób mogę dalej edytować całość. Akceptujemy, zapisujemy i mamy zmieniony, edytowany wzorek. I dokładnie tak samo moglibyśmy stworzyć sobie tapetę, zaznaczając przestrzeń i wpisując polecenie, tak aby powstał pomysł na tapetę lub jakąś tkaninę. I tutaj niech to będzie tkanina w pokoju na stole. I w ten sposób stworzyliśmy kilka kolejnych opcji dla tkanin albo tapet. Przygotujmy sobie jeszcze zestaw 3 plansz. Zapiszmy wyniki i nasze koncepty będą gotowe. I tak wyglądają efekty użycia modelu Firefly w Adobe Illustrator.